Wtedy ci, którzy byli wewnątrz domu, usłyszeli głos potężny trąb, a następnie głos jakiegoś anioła, który wzywał ich, wzywał wszystkich, którzy na całym świecie byli w podobnej sytuacji. Ja byłem z nimi, byłem duchem i wyobraźnią też. Nieznani mi ludzie. I ten głos wprost zażądał wielką moc. W tej chwili padnijcie przed Bogiem i odrzućcie od siebie nawet najmniejszy cień zła. Zerwijcie więzy, które do tej pory was łączyły ze wszystkim, coście do tej pory złego w życiu zrobili. Chwilę potem, kiedy już to zrobiliśmy, a tu muszę dodać, że była to decyzja tak mocna, podjęta całym sobą, z największym wysiłkiem, że tak to sobie logicznie rozumując, porównuję to z czyśćcem, przez który człowiek przechodzi i na końcu tego czyśćca musi być w takiej właśnie dyspozycji wobec Boga. Choćby mi Boże trzeba było odrąbać sobie nogę albo rękę na żywca, czy wyłupić oko, które mnie gorszyło, jestem w tej chwili gotów dla Ciebie na wszystko, Panie. I kto zdobędzie się na taką decyzję, oczywiście pod wpływem łaski, sam nie byłby w stanie jej podjąć. Ten człowiek może zyskać odpust zupełny, tak uczy Kościół, że dopiero wtedy, gdy jesteśmy oderwani nawet od przywiązania do najmniejszego zła. Za chwilę ten sam potężny głos z nieba wszystkim ukazał, znaczy ten pewno anioł, wszystkim ukazał twarze ich bliskich, i dalekich duchem, tych, którzy byli nawet ich wrogami, którym nie potrafili tej pory przebaczyć. Mąż żonie, która odeszła, żona mężowi, największe tragedie właśnie w małżeństwach. Ślubuję Ci, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Co zrobiłeś, co zrobiłaś? Te rany w ludziach tkwią do tego momentu. Dzieci poranione przez rodziców i tak dalej. Więc w tym momencie ten głos zażądał: a teraz pojednajcie się, czy może mówił w liczbie pojedynczej, bo to było skierowane do każdego człowieka ziemi, który do tego momentu ocalał i trwał na tej modlitwie. A teraz pojednaj się ze wszystkimi ludźmi, tak żebyś nie miał nawet najmniejszego cienia niechęci do kogokolwiek na ziemi. I gdy to uczyniliśmy, z podobnie wielką mocą, decyzją angażującą całego człowieka, można sobie było odczuć, wyobrazić, że wszyscy ludzie na świecie stali się tak bliscy, jak najbliższa rodzina, jak najlepsi przyjaciele, jak ktoś, kogo chciałoby się objąć, jak to nazywam, ramionami serca, przycisnąć, ucałować. Mało tego, miłować go nawet bardziej niż siebie samego, dając mu wszystko, co mam.
nawet siebie pozbawiając wszystkiego, żeby Jego uszczęśliwić, żeby Jemu radość sprawić. I gdy te dwie decyzje, jedna po drugiej, zostały podjęte, Bóg sprawi, że ci ludzie za chwilę wyjdą i zobaczą wstrząśnięci nowy świat. Nowy świat, który Bóg, mówimy to dzisiaj, dopiero zamierza dla nich stworzyć. Jednak tak bardzo pragnie go stworzyć, że nikt nie ma o tym pojęcia na ziemi. I to był dla mnie kolejny wielki wstrząs, gdy znalazłem się w niebie 7 kwietnia 2019 roku. To było około północy. Zobaczyłem ogromną tęsknotę Boga Ojca, który pragnie już swój plan wypełnić i swoje ziemskie dzieci uczynić niezmiernie szczęśliwymi, jako do raju czegoś takiego nie zaznali. A z drugiej strony Bóg Ojciec straszliwie cierpi, ponieważ całe miliardy ludzi albo Go nie znają, albo Go odrzucili i nie chcą Go znać. I ta męka Boga Ojca, którą dane mi było w jakimś błysku poznać, jest jednocześnie czymś, co wstrząsa całym niebem. Aniołowie i święci w niebie w tej chwili są przerażeni. Ojcze, jak Ty możesz jeszcze znosić ludzkość w tym stanie? Jak możesz jeszcze wytrzymać, znieść tę tęsknotę swoją i to cierpienie? I widziałem, że całe niebo, aniołowie i święci, jakby wiszą nad ziemią, wpatrzeni w nią, gotowi na jedno skinienie Boga Ojca rzucić się do akcji i włączyć się najpierw w oczyszczenie tej ziemi ze wszystkich śmieci, brudów, rzeczy niepotrzebnych, jakichś fabryk i tak dalej, ale też wziąć udział w stwarzaniu jakby nowej ziemi, wyprowadzeniu z tej ziemi nowych drzew, lasów, rzek, jezior, przepięknych owoców, nam nawet nieznanych w tym klimacie, kwiatów,